W dzisiejszym materiale chciałem pokazać Wam, na jaką wydajność możecie liczyć, jeśli zakupicie laptopa z większym limitem mocy. I do tego posłużę się jedną z najlepszych konstrukcji pod tym względem, a mianowicie Arusem 1590KF z RTX 4060. Jeśli spodoba Wam się ten materiał, na dole pod nim macie linki do aktualnych modeli w różnych konfiguracjach. Oraz przypominam, że możecie odkupić ode mnie egzemplarz po testach taniej i z dodatkowymi benefitami, jak kalibracja ekranu. Mamy tu jeden z najwyższych wyników, jeśli chodzi o limit wspólny CPU plus GPU dla laptopów w tym przedziale cenowym i wynosi on 210 W w przypadku testów syntetycznych oraz trochę mniej w realnych zastosowaniach. Zacznijmy od testu w grze Control, ponieważ nie obciąża ona mocno CPU i potrafi pokazać moc układu graficznego w każdym laptopie, nawet tym z niskimi limitami. Jak możecie zobaczyć, mimo obciążenia CPU na poziomie 40 W, po OC karta stabilnie działa z TGP na poziomie 100, a wzrost wydajności to ponad 10%. Kolejnym tytułem jest Wiedźmin, ponieważ od czasu aktualizacji potrafi on bardzo mocno obciążyć CPU i mówimy tu o okolicy 70 W. Jak widzicie, dochodzi wtedy do spadku TGP do okolic 80 W na ustawieniach fabrycznych i około 85-90 po OC. Dla wielu osób będzie to oznaka, że doszło do obcięcia limitu TGP, ale jeśli przyjrzycie się obciążeniu karty, oscyluje ona w okolicy 90% przed i 80% po podniesieniu taktowań układu graficznego. Jak możecie zobaczyć, pod koniec testu mamy tu wzrost końcowego wyniku średniej ilości klatek o 6 fps, więc potwierdza się, że nie jest to zmniejszenie limitu mocy, ale nie do końca optymalne wykorzystanie karty. Więc jak wygląda realny limit mocy w tym laptopie? Po dokładnej analizie oscyluje on w okolicy 170 W. Tym, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że dochodzi do wyłączenia Dynamic Boosta, gdy CPU przekracza 50 W. Ale dzięki wyższym limitom mocy możemy zniwelować jego brak właśnie poprzez OC. Mówiąc w skrócie, TGP układu graficznego bez Dynamic Boosta a po OC jest identyczny jak z nim, ale bez overclockingu. Na koniec chciałem zaprosić Was na porównanie wyników w 3D Marku oraz zachęcić do zostawienia suba. Małymi krokami zbliżamy się do 10 000 subskrybentów i trzeba zastanowić się co dalej. W najbliższym czasie pokażę Wam materiał z wymiany pasty w laptopie widza naszego kanału, a będzie to Legion 5 2021 po ponad 2 latach użytkowania. A na razie do zobaczenia!